Witam Was, moi drodzy. Dziś przy niedzieli przychodzę do Was z kolejnym bardzo fajnym filmem, z kolejnym, można powiedzieć, bardzo mądrym opowiadaniem, bo niestety w życiu często tak bywa, ale może przejdźmy najpierw do tej historii, żebyście w ogóle mogli zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. A więc mianowicie był sobie pewien pan, który pracował na takim wysokim stanowisku technicznym w jednej fabryce. I po prostu zajmował się tam pilnowaniem tych wszystkich maszyn, tego wszystkiego, żeby wszystko ładnie, pięknie chodziło. Miał pod sobą jednego ucznia, którego po prostu tam szkolił, cały czas wszystko dokładnie mu tłumaczył, jak to wszystko działa, jak ma to o to dbać, jak ma to naprawiać. Także po prostu typowo uczył go całego zawodu. Po paru latach w końcu ten pan przeszedł na swoją emeryturę. Oraz jego uczeń dalej pozostał w tej fabryce. I w końcu po paru latach, kiedy tak dalej pracował z tym samym zapałem, z tą samą miłością, z tym wszystkim, którego po prostu jego nauczyciel go nauczył, postanowił odwiedzić w końcu swojego mistrza, którego już tak dawno nie widział. No i usiedli sobie popołudniem razem, zaczęli sobie grać tam gdzieś na przykład w szachy. I w pewnym momencie jego nauczyciel zauważył, że jego uczeń jest jakoś tako troszeczkę smutny, więc w końcu zapytał go: co cię gryzie, mój przyjacielu? Na to uczeń odparł mu: wiesz, mistrzu, ja wykonywałem tą całą pracę z całym moim sercem, tak jak po prostu mnie uczyłeś wszystkiego. Jednak wszyscy wokół dostają awanse, a ja dalej stoję po prostu w tym samym miejscu, gdzie byłem wtedy, kiedy po prostu byłem twoim uczniem. I nic się po prostu nie zmieniło. Pomimo, że moje umiejętności są dużo większe wokół wszystkich ludzi, którzy już dostali awanse, ja dalej stoję w tym samym miejscu. Na to mistrz chwilkę się zastanowił i zapytał go: czy uważasz, że jesteś niezbędny w tej fabryce? Na to uczeń odpowiedział mu: tak. Po czym mistrz chwilę obrócił się i po prostu, przesuwając ręką po swojej brodzie, zaczął myśleć. W końcu odwrócił się z powrotem do ucznia i powiedział mu: jest czas, żebyś teraz po prostu wziął sobie jeden dzień wolnego. Weź sobie jeden dzień wolnego, obojętnie przez jaki powód, ale zrób sobie jeden dzień przerwy. Na to uczeń bardzo szybko pomyślał i mówi: no to ma sens. Bardzo szybko podziękował mistrzowi i od razu ruszył w stronę fabryki, żeby po prostu zgłosić jeden dzień swojej nieobecności. Następnego dnia, kiedy wrócił do pracy, już po tym jednym dniu przerwy, został poproszony od razu do biura kierownika. Kierownik powiedział mu, że w ten dzień, kiedy go po prostu tutaj nie było, rzeczy w fabryce nie układały się tak, jak się miały układać. Rzeczy, które po prostu zaczynały się psuć, które on normalnie naprawiał w parę minut, nikt nie potrafił sobie z tym poradzić. Były wielkie przerwy w całej produkcji w fabryce i tak dalej, i tak dalej. No więc postanowił kierownik, że dostanie awans, docenił jego funkcję i dał mu funkcję po prostu jedną wyżej. Czyli był już teraz technikiem. Po tym zdarzeniu młody chłopak pomyślał sobie, że może to jest właśnie teraz jakaś super metoda, żeby osiągnąć sukces. I za każdym razem, kiedy zaczynał czuć się nieszczęśliwy, że myślał, że będzie mógł jeszcze wyżej iść, po prostu korzystał z tej samej metody. Brał sobie jeden dzień wolnego i kiedy wracał, to znowu dostał awans wyżej i już był po prostu na samym końcu tym takim tak zwanym seniorem technikiem, czyli tym głównym kierownikiem wszystkich techników. No ale po jakimś czasie znowu było mu mało, więc znowu wziął sobie dzień wolnego
No i następnego dnia wraca i chce po prostu swoją przepustkę włożyć do tego, a tu się okazuje, że po prostu nie ma dostępu już do fabryki. Został zwolniony. Tak więc smutny udaje się z powrotem do mistrza i opowiada mu o tym wszystkim. Mówi, że po prostu udało mu się teraz już wszystko osiągnąć, że był już tak wysoko i nagle po prostu stracił swoją pracę. Dlaczego tak się stało, mistrzu? Pyta go. Na to mistrz mu odpowiedział: wiesz, ty bardzo dobrze posłuchałeś pierwszej części lekcji, którą ci dałem. Zrozumiałeś ją idealnie. Jednak nie zdążyłem powiedzieć ci drugiej części lekcji, ponieważ wyszedłeś tak szybko, że po prostu nie zdążyłem przekazać ci tej drugiej części. Na to uczeń bardzo zdziwiony mówi: mistrzu, proszę, powiedz mi teraz, jaka była druga część tej lekcji. Widzisz, pierwszą część lekcji możemy porównać tutaj do żarówki. Kiedy ona po prostu świeci, nikt nie zwraca na nią uwagi, ponieważ ona cały czas świeci. Jednak nagle, kiedy ona zgaśnie sobie, to nagle widzimy ją. Nagle staje się dla nas rzeczywistością, ponieważ wychodzimy z założenia, że ona będzie świecić sobie cały czas. A kiedy nagle ci zgaśnie, to jest wielki problem, bo jest ciemno. I widzisz, i tutaj ta druga, ważniejsza lekcja w tym wszystkim była taka, że kiedy żarówka będzie ci cały czas włączać i wyłączać się w niekontrolowanych momentach, czyli po prostu zacznie ci mrugać, to prędzej czy później zostanie ona wymieniona na taką, która nie mruga. Moi drodzy, tutaj lekcja jest nawet więcej niż jedna, ponieważ pierwsza lekcja jest taka: kiedy jest ci coś dane, to broń Boże, żeby ci było za mało i żebyś chciał jeszcze więcej, i jeszcze więcej, i jeszcze więcej. Ponieważ ten chłopak osiągnął swój sukces. Udało mu się tym jednym dniem pokazać, że jest bardzo ważny, że po prostu nagle, kiedy go nie było w otoczeniu, to wszyscy zauważyli, że go brakuje i docenili go, gdzie go wcześniej nie doceniali. Podobnie jak tą żarówkę, która ci świeci. Nie doceniasz jej, ale kiedy nagle ci zgaśnie, to poczujesz, że jednak ci brakuje, bo będziesz mieć gdzieś ciemno w domu. I tak samo było z nim. Jednak on chciał więcej. On chciał więcej. To się nie skończyło tylko i wyłącznie na tym. Poczuł tak zwany smak sukcesu i chciał jeszcze wyżej, i jeszcze wyżej, i jeszcze wyżej. Na dodatek w bardzo szybkim tempie. I kiedy chcemy w takim bardzo szybkim tempie wjechać do góry, to może się po prostu nie udać i możemy paskudnie spaść, jak to się mówi. Druga lekcja, którą można tutaj również z tego wszystkiego wyciągnąć: nie dajmy się też po prostu jak gdyby wykorzystywać. Nie dajmy się wpędzić w tą pozycję, że po prostu wszyscy uważają, że my tu zawsze musimy być, że my tu cały czas jesteśmy, że my wszystko dla nich zawsze zrobimy, że im wszystko ładnie, pięknie poukładamy i zrobimy za nich. Bo kiedy jeden dzień nas po prostu zabraknie, to nagle zauważą, jak bardzo mocno nas brakuje i że już nas nie ma. I wtedy dopiero cię docenią. Także pamiętaj o tym, żeby po prostu się nie zatracić też w tym wszystkim, w tym pomaganiu dla innych. Weź sobie też czasem czas dla siebie. Nie rób tylko i wyłącznie wszystkiego cały czas dla innych, którzy ci czasami nawet nie podziękują za to, że to robisz. A w dzisiejszych czasach to jest nagminne, że wiele ludzi wychodzi z założenia: a bo ty to musisz zrobić dla mnie. Mi się należy. Ty powinieneś to dla mnie zrobić. I kiedy już to nawet zrobisz, nie usłyszysz nawet dziękuję za to. Takie mamy czasy dzisiaj, dlatego nie pozwól po prostu na to. I kiedy następnym razem ktoś taki przyjdzie do ciebie, który ci nie podziękował,
to weź sobie urlop. I niech zobaczy po prostu, jak to jest, kiedy nie okazuje wdzięczności i że cię nagle nie ma. Ale jak to się mówi, kij ma dwa końce, moi drodzy. My również nie możemy cały czas uważać, że wszyscy wokół nas będą wiecznie koło nas nam służyć. Bo to tak też nie działa. Jeżeli my sami też nie będziemy okazywać komuś innemu wdzięczności za to, że coś zrobił dla nas, że nam pomógł, że poświęcił czas dla nas, czy cokolwiek innego, to też nie będzie trwało wiecznie. Bo to jest po prostu chamskie z jednej strony. Nie można cały czas brać i nie dać niczego z powrotem. Wiecie, są też prawa tak zwane wszechświata, uniwersalne, które się mówi. I te prawa mówią, że wszystko dziś jest energią. Nie tylko i wyłącznie pieniądz, ale również poświęcenie komuś czasu, zrobienie coś dla kogoś, nie wiem, cokolwiek, jakaś mała przysługa. To wszystko jest energia. A w kosmosie energia musi płynąć, ona się musi wymieniać. Czyli dając komuś coś, ten ktoś również powinien tobie coś za to dać, za tą poświęcony czas, za tą energię, za wszystko. Tak jak mówię, to nie musi być zawsze pieniądz, może być to usługa za usługę. Ty mi coś pomożesz, ja ci pomogę z powrotem coś innego. Oczywiście pieniądz w dzisiejszym czasie również jest energią i można również to komuś dać, ale również można po prostu poświęcony czas na przykład komuś innemu zwrócić w jakiejś innej formie. Nie wiem, wysłuchać go, odwiedzić go, cokolwiek. To zawsze idzie w dwie strony. Dlatego o tym trzeba po prostu pamiętać. Bo kiedy nagle tych ludzi wokół nas również zabraknie, bo my nie byliśmy na przykład wdzięczni, to wtedy nagle poczujemy się jak ten kierownik tej fabryki. Że kiedy brakło kogoś tam, to nagle cała fabryka stanęła, bo nikt nie potrafił jej naprawić, bo tego kogoś nie było na swoim miejscu, który tam powinien codziennie przecież być. Ale go nie było. Rozumiecie? To zawsze działa w dwie strony. Także taki przekaz na dzisiaj, z więcej morałami nawet w środku, które z niego płyną. Przemyślcie sobie po prostu na spokojnie. Doceńcie ludzi wokół, którzy wam pomagają, poświęcają swój czas. Bo to nie jest tak, że oni ci ten czas muszą poświęcić. Oni mają swoje życie. I kiedy ci go poświęcają, to robią to swojej własnej, dobrej woli. Więc przynajmniej jakieś dziękuję jest tutaj na miejscu. A jeszcze lepiej jest, kiedy po prostu dasz radę się jakoś odwdzięczyć jakąś przysługą, czymkolwiek w drugą stronę. Wtedy również cała energia wokół ciebie będzie inna. Wszystko będzie lepiej płynęło, będzie się lepiej układało, ponieważ jest ta wymiana energetyczna między wami. Bo kiedy ona jest tylko z jednej strony, to wtedy to nie chce działać. To będzie po prostu nie trybić i wyjdą z tego prędzej czy później zgrzyty i cała maszyna stanie, jak to się mówi. Także taki przekaz na niedzielę. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Pamiętajcie o konkursie, który tutaj ma miejsce, cały czas trwa. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Pamiętajcie tylko, żeby przy zakupie czegokolwiek stamtąd wpisać sobie konkurs szamanem w uwagach do zamówienia i do 24 grudnia zostawić nam również komentarz na temat produktu, który tam sobie zakupiliście. Są to dobre produkty, z których my od wielu lat korzystamy, które wam tutaj cały czas też polecamy, bo są naprawdę bardzo fajne, dobre, piękne produkty. Także zostawcie wtedy jakąś fajną historyjkę, cokolwiek, może być nawet coś śmiesznego, co wymyślicie, a my 24 grudnia wybierzemy najlepszą historię z tych wszystkich i ten ktoś otrzyma bon na 15 000 złotych do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić, co tylko będzie chciał w tym sklepie. Także życzę wam wszystkim miłego dzionka, tyle na dziś, trzymajcie się, hej!